Cześć kochani, dzisiaj jest tak zarąbista pogoda, że ja nie mogę się doczekać i właśnie wyciągam mojego rumaka z garażu i jedziemy gdzieś w stronę Czech. W planach jest jakieś 300 km, a dziś porozmawiamy sobie na temat opon. Udało się. Jestem w Czechach. Spełniłem swoje kolejne motocyklowe marzenie. No dobrze, A raczej chyba pierwsze motocyklowe marzenie. no dobrze. Podróż za granicę. Jestem nad jakimś jeziorem za Ostrawą. Jest tutaj przepięknie. Zaraz jadę jeszcze oglądać je z drugiej strony. Natomiast tylu motocyklistów, ile dziś spotkałem, to jest po prostu niesamowite. Widzę, że w ten piątek nie tylko ja wziąłem sobie wolne, żeby kontemplować tą wspaniałą, po prostu wiosenną pogodę. To jest jakiś kosmos, jakiś absurd. Jest 15 stopni, ja nie mam warstwy ocieplającej, tylko podpinka. Jest po prostu petarda. Jedzie się po prostu wyśmienicie. Ale wracając do naszych opon. Motocykl, który tu widzicie, czyli DL650, kupiłem już z oponami Metzeler Tourance. Z tyłu ona już mi się bardzo wypłaszcza i mój mechanik powiedział, że Piotrek, delikatnie, bo bieżnik jest jeszcze w miarę wysoki, przejeździ delikatnie sobie do czerwca i w czerwcu zmieniamy opony. No i teraz cały czas zastanawiałem się, jakie opony wybrać. Czytałem różnego rodzaju fora, grupy na fejsie i wszyscy, że tak powiem, no najlepiej jakby te opony były 80 asfalt, 20 szut, albo 70 do 30 i tak dalej, i tak dalej. Tylko i chciałem kupić dokładnie ten model, który mam w motocyklu, tylko nowe. I kochani, zacząłem się nad tym naprawdę zastanawiać. I teraz tak, 80 do 20, bo mniej więcej takie są te opony. To znaczy, że na 10 tras moich, 10 tras, dwie muszą być od początku do końca poprowadzone przez bezdroża, przez jakieś szutry i tak dalej. I ja się zacząłem zastanawiać, czy ja tak w ogóle będę jeździł. No i wyszło na to, że chyba nie do końca. W moim zamyśle jest jazda przede wszystkim szosowa, ewentualnie dojazdy w takie piękne miejsca, czyli dosłownie, nie wiem, 200 metrów jest tutaj tego szutru, może trochę więcej, tak samo jak będę chciał gdzieś, nie wiem, w górach na jakąś polanę wjechać i taką drogą szutrową, która będzie miała może kilometr, 2. Czy dam radę przejechać na oponach szosowych? Nie wiem, choć się domyślę. No wydaje mi się, że chyba tak. Jeśli tylko nie będzie padało, jeśli tylko nie będzie, wiecie, błota, to jak najbardziej na takie 200 metrów, no na każdej oponie dojedziecie tak na dobrą sprawę. No i trochę moje myślenie na temat opon do tego motocykla nabrało innego, że tak powiem, sensu. Zacząłem szukać opon drogowych. I teraz tak. Wpadły mi w oko tak naprawdę, i tu znowu sugerowałem się gdzieś tam jak laik, tak? Tym, co piszą ludzie, kilkoma modelami. Jest to przede wszystkim Touareg tylko w wersji Next, Michelin Pilot Road 6 albo 5 i później jest jeszcze Pirelli Scorpion Trail albo Pirelli Angel GT2. I teraz tak, do Was zwracam się z takim pytaniem. Co byście mi mogli doradzić? Które te opony będą przede wszystkim tak, dobrze prowadziły się na mokrym? Jeśli zaskoczy nas deszcz, to chcę mieć tą pewność, że będę w stanie swobodnie gdzieś tam podróżować bez jakichś uślizgów i dziwnych niespodzianek. Oczywiście biorąc pod uwagę, że jeździ się w deszczu troszkę wolniej niż normalnie. Kochani, przede wszystkim interesują mnie dłuższe przeloty, czyli żeby te opony, nie wiem, po 5000 nie były slikami. Ja jadę dalej. Niebawem zaprezentuję Wam więcej takich pięknych widoków, a Was bardzo proszę o to, żebyście w komentarzu podpowiedzieli laikowi, co wybrać tak na dobrą sprawę. Melduję się już po polskiej stronie granicy.
gdzieś w okolicach czeskiego Cieszyna, a tymczasem, kochani, jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jakie są w Czechach drogi, jakie są w ogóle miejscówki, jakieś przepiękne jeziora, rzeki. Na pewno będę tam bywał częściej, ale już nie przez Rybnik i nie przez Wodzisław, tylko po prostu A1, bo tak będzie szybciej. Czyli przerzucimy się na jakiś tranzyt. Tak się jaram. Jaram się po prostu jak małe dziecko. Jest tak gorąco, że się cały porozpinałem. Współczuję tym wszystkim, którzy dzisiaj musieli być w pracy. No masakra, masakra. Nie zazdroszczę wam. Nadrabiam za was, tak? Żeby wam było lepiej, żebyście mieli co w deszczowy, nadchodzący weekend oglądać. Ja się tymczasem odmeldowuję i ruszam dalej, już powoli w stronę domu. Wpadnie jakieś 250 dzisiaj kilometrów. Mam nadzieję, że jak na pierwszą, dłuższą taką wycieczkę, to no ja jestem mega zadowolony, ale się jaram. No, może jeszcze gdzieś stanę i może jeszcze wam coś nagram. Tymczasem trzymajcie się.